Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy Lipiny. Dla wielu osób jest to najniebezpieczniejsze miejsce w Polsce, ale czy na pewno będziemy obalać mity i potwierdzać mity? Więc zostańcie z nami, a tutaj kolejny smaczek, czyli mural po francusku. Zastanawiacie się, czemu jest po francusku? Opowiemy wam w trakcie filmu, więc zostańcie z nami. Lipiny. Zlokalizowana na Śląsku niewielka dzielnica Świętochłowic. Kilka lat temu sklasyfikowano ją jako jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Polsce. Ulica Chorzowska. Przebiegając przez środek dzielnicy zasadniczo dzieli Lipiny na dwie części. Tą nową, wyremontowaną oraz tą uważaną za najgorszą, gdzie dalej stoją liczne wymalowane w graffiti pustostany. Ze względu na swoje bezpieczeństwo, rzekome kradzieże i rozboje, wiele osób odradza zapuszczać się w to miejsce. Dlatego w dzisiejszym odcinku udamy się do samego serca Lipin, aby porozmawiać z miejscowymi i przekonać się na własnej skórze, czy ta dzielnica rzeczywiście zasługuje na miano najniebezpieczniejszej w Polsce. Przed nami Lipiny, zaraz będziemy jechać ulicą Chorzowską, która przejeżdża przez środek, a najpierw podjedziemy pod tą strefę taką przemysłową, gdzie są magazyny. Właśnie w tym miejscu funkcjonowała kopalnia Matylda, jeden z takich symboli rozkwitu i upadku przemysłu w Lipinach. Założona w połowie XIX wieku, czyli w złotej erze przemysłowej, funkcjonowała aż do 74. Ta kopalnia węgla kamiennego niestety została zamknięta. W związku z tym wiele ludzi utraciło pracę i zaczął się powolny etap upadku przemysłu w okolicach, ale Lipiny to nie tylko przemysł. Chodźcie, zobaczymy, jak wygląda ta dzielnica teraz. No Chorzowska to gdzieś tam była. Jechaliśmy Chorzowską na początku. Dobrze. Jeżeli Google Maps nie kłamie, to tutaj na Lipinach jest targowisko. Kręcimy to w sobotę, jest zamknięte, to jest dość dziwne dla mnie, ale no... Chyba, że jest zupełnie w innym miejscu. Bo jest zupełnie zamknięte. Albo jest dzisiaj zamknięte. A za 400 metrów huta Cyny. W lewo czy w prawo? Cynku. Cynku. Właśnie Cyny ciężko, żeby była huta. Właśnie tam, gdzie jest ten komin, to jest ta huta. Znajdujemy się pod hutą Cynku. Oprócz wspomnianej wcześniej kopalni było to miejsce, które tak naprawdę dawało życie pobliskim mieszkańcom. Nadeszły lata 2000, przełom tysiącleci i to właśnie wtedy ta huta upadła. Z jednej strony ludzie nie mieli gdzie pracować, czyli masowe zwolnienia, czyli coraz większe bezrobocie, no i to budowało tą całą patologię. Z drugiej strony przez tą hutę, między innymi przez tą hutę, to właśnie tutaj można powiedzieć, że było najbardziej zanieczyszczone, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w całej Europie, jeśli chodzi o powietrze. Chorzowska, która dzieli Lipiny, można powiedzieć, na dwie części, tą przemysłową i tą mieszkalną, a ta mieszkalna się dzieli na tą lepszą i na tą gorszą. Wy wysłaliście nas, ponieważ mówiliście, że jest to najgorsze i najgorsza w sumie dzielnica w Polsce, najbardziej niebezpieczna. I my to sprawdzimy, więc chodźcie z nami. Generalnie nasz plan jest taki, aby pokręcić się po tej zaniedbanej stronie, zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, a chcielibyśmy też znaleźć jakiegoś lokalsa i po prostu z nim pogadać, bo zawsze od osób, które tutaj mieszkają, można uzyskać prawdziwe informacje, tak? Czy rzeczywiście jest tutaj tak niebezpiecznie, jak mówią, co nie? No chyba, że wrócimy zaraz bez aparatu, no to, to się okaże, że tak jest. Spotkaliśmy jednego bardzo sympatycznego chłopaka, który nam powiedział, chciał pomóc, no ale niestety nikt nie chce udzielić na razie nam wywiadu, ale nie poddajemy się. Większość tutaj tych kamienic za nami jest opuszczona albo w dosyć średnim stanie, ale ludzie naprawdę są mili. Możecie też w tle słyszeć dźwięki piły motorowej i tak dalej, a to wynika z tego, że tutaj ogrzewanie każdy ma na własną rękę. Zwróć uwagę na jedną rzecz. Ty, oni to remontują. Dokładnie, stare budynki, które są opuszczone. I kolejna rzecz, że widać po Lipinach, że wiecie, możecie kojarzyć, że jest biednie, niebezpiecznie i tak dalej, ale ludzie normalnie traktują, normalnie rozmawiają, a budynki, które są zapuszczone, mają bardzo duży potencjał i na szczęście są remontowane, więc idzie ku dobremu, można powiedzieć. Taka fajna altanka. Altanka, też na to zwróciłem uwagę. Gadamy z tymi chłopakami? Gadajmy z nimi, jak się nie udaje, idźmy dalej. No to dawaj, idziemy. Mamy takie pytanie, bo kręcimy film o Lipinach i chcielibyśmy z kimś po prostu pogadać, to do internetu, co nie? I obalić ten mit, że jest to uważane chyba za najbardziej niebezpieczną dzielnicę w Polsce. Najniebezpieczniejszą dzielnicą to mi się wydaje, że jest Bobryk.
Bo jak Właśnie. Bobrek? No. A udzielilibyście 2 słów do kamery? Bez problemu? No i w końcu udało nam się znaleźć osoby, które chcą z nami porozmawiać i powiedzieć parę słów na temat lipin. Czy one rzeczywiście są tak niebezpieczne? Jak się tutaj odpowiedzcie mi na pierwsze pytanie. Czy one są rzeczywiście niebezpieczne, czy raczej tutaj można się czuć bezpiecznie? Można czuć się bezpiecznie. To zależy, to jest wszędzie, w każdym mieście, nie? Aha. Po prostu. Zależy w jaki przedział się kto wpieprzy. Aha. No ale na przykład gdybym tutaj przyjechał, jak już jest wieczór i przeszedł się tędy, to nic by mi się nie to stało. tak. Nie ma na czole napisane, Na pewno. że on jest nie stąd. No, Ale było tak kiedyś, czy nie? kiedyś tak. Może ja, ale Czyli teraz Kiedyś bardziej tak lata było. 90., początek 2000 no, taki no, był? no. Okej. Teraz jest bardziej bezpiecznie, nie? Okej. A to w takim razie też mi powiedzcie w ogóle jak tutaj się żyje? Czy to jest spokojnie, fajnie, czy to widać, że to się rozwija i naprawia, czy tu raczej nie ma przyszłości w ogóle? No, Trzeba rozwija stąd i uciekać? naprawia i Znaczy trzeba uciekać. no, trzeba Tak. uciekać, no bo Bo przyszłości nic- nie ma, ale to w całym kraju, nie? Jakby nie Ale patrzeć. bo to wszystko z góry się kieruje i tyle. Ile pan tutaj mieszka czasu? 22. 22 lata. 2 lata. Okej. I pan się tutaj przeprowadził? Skąd się pan? No ze żoną z Rudzy Śląskiej. A, czyli w sumie niedaleko tutaj, prawda? No, niedaleko. No dobra, A tak, i jeszcze zadam panu pytanie. Ogólnie no, pan tutaj mieszka, nie wyprowadza się. Wyprowadziłby się pan stąd, gdyby mógł? Tak. Czy... właśnie chciałem o to zapytać, jakie są... Najchętniej bym się stąd wyprowadził, no znaczy mam plany. Jeżeli by dobrze poszło, to na zachód. Aha, ale na zachód w sensie już w Za ogóle granicę. za granicę. A ja nie, ja bym się wyniósł po prostu stąd. Jednym słowem, tak czy nie? Lipiny są niebezpieczne, czy nie? Nie. No i na tym skończmy. Dziękujemy To serdecznie. jest Dzięki najgorsze, wielkie, jak że coś się tego zgodziliście. dotyczy, No niebezpieczne. proszę To bardzo. jest najgorzej. Bo kamera mnie kocha, ja mam parcie na szkło. Po prostu. Słuchajcie, w końcu nam się udało z kimś porozmawiać. Znaczy porozmawiać się udało, tylko do kamery ktoś się zgodził. No tak, Tak, no, rozmawiać to chcą z nami, Może tylko, że tak, do może kamery. tak, że ktoś się w końcu zgodził do kamery. Poszukamy jakichś opuszczonych miejsc, no i czy ktoś jeszcze z nami będzie chciał pogadać. Idziemy zobaczyć, jak tutaj ludzie mieszkają. Bo przez to, że tutaj wygląda tak, było opuszczone, a możliwe, że tutaj ludzie mieszkają. Nie jest, bo nawet te chodzą. No to nie jest. Lieczniki prądu biegają, wiesz? W ogóle tutaj jest klatka schodowa. Uważaj, bo pierwszy stopień się rusza. Powyrywane zamki. No tak, no to tutaj ludzie normalnie mieszkają. Jan Paweł II u góry wisi nad drzwiami. A, widzisz? Palą ludzie w piecu tym. Nie każdy ma swój piec, bo jest popiół. Tak. A, i tu już jest koniec. Mają zrobioną taką ławeczkę, pielniczkę. A tu już jest strych, wiesz? No dobra, to tak się robi. Powiem wam, że naprawdę to wygląda jak opuszczone, a tutaj normalnie ludzie mieszkają. Wychodzimy z pierwszego budynku, ale tak sobie teraz uświadomiłem jedną rzecz, że ten pan, gdzie możecie słychać stukanie w tle, poszedł jakby w myśl prezesa i będzie palił wszystkim, tylko nie oponami. Te młode chłopaczki powiedziały coś takiego, że dzisiaj na mecz pojechało dużo ludzi, to nie? Tak, większość młodzieży, więc właśnie Górniki i Ruch Chorzów nie ma takiej akceptacji między sobą, tylko Nie. jest właśnie taka cicha wojna osiedlowa cały czas. No i powiem Ci, że jak wszędzie dzisiaj popatrzysz, to są wrzuty Górnika i tak dalej. W ogóle to jest takie mega klimatyczne przejście, widzisz? A wiesz co, ja się czuję jak taka kapsuła czasów cofnięta do lat 90. No. Dowiedzieliśmy się, że ten budynek już jest od dawna opuszczony, chyba 5 czy 6 lat i był to kiedyś sklep, a ten tutaj po prawej stronie był budynkiem mieszkalnym po prostu. I tak jak w ogóle tak zaciągnąłem teraz nosem powietrze, bo jest trochę zimno i czuć taki zapach węgla. Widać, że tutaj ludzie, no dzisiaj już mamy 3 stopnie na minusie, więc trzeba palić. Widać, że ludzie już rozpoczęli sezon grzewczy. Rzeczywiście palą tym, co mogą, to nie? Wszystko zabetonowane, zakratowane, niby ma być remontowane. Ten budynek jest opuszczony i rzeczywiście mam takie wspomnienki właśnie z lat 90.
Wszędzie graffiti, wrzuty i tak dalej. Początek 2000. No i skup złomu. Wiecie, tam gdzie nie było pracy, każdy starał się orać, każdy starał się wykombinować jak się tylko da. Wsiadamy, jedziemy dalej, dalszą część Lipin, ale jeszcze panowie chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo my jesteśmy z Warszawy, Łukasz, ty jesteś z Pragi. To zupełnie co innego. Czyli z tak... nie, chodzi mi o to, że czekaj, bo nie ma pasów. Czyli jakby z takiej bardziej dzielnicy uważanej tak jak te Lipiny tutaj, co nie? A wiecie jak ja się czuję? Jakbym chodził po warszawskich szmulkach. Ale powiem wam, że naprawdę czuję się tutaj bezpiecznie, tak. bo to naprawdę ci ludzie, których spotkaliśmy, tak. byli sympatyczni. Bez kitu, bo wy tego nie widzicie, bo też tego nie możemy pokazać. Z nami pogadało już 10 osób, każdy z nami gadał, ale nikt nie chciał udzielić wywiadu oprócz tych dwóch panów. I wiecie co? Właśnie stereotypy i mity, które narastają. Rzeczywiście największa bieda to 90. i 2000, a tam gdzie jest bieda, to jednak jest większe niebezpieczeństwo. No wiecie, inflacja postępuje, zobaczymy jak będzie za chwilę. To że nie? mogą być nowe 90, bym powiedział. Jedziemy w dalszą część Lipin. Można powiedzieć, że Lipiny to jest taka szara dzielnica, ale nie jest to prawdą, a szczególnie nie jest to prawdą w Boże Ciało, bo wtedy wszyscy tutaj wychodzą, wszystkie ludzie są przyozdobione, sypią się kwiatki. Świadczy to o tym, że ludzie, którzy tutaj mieszkają, są bardzo religijni. Ale zobacz, że na tym sklepie jest najwięcej tabliczek, uwaga, obiekt monitorowany, jakie w życiu widziałem, to nie? No i zobacz, że wszystko jest w takich kratach, więc tutaj zapewne od lat 90. walczą z tym, żeby ten towar pozostał na półkach. Dobra, spróbujemy. Dzień dobry. Proszę pani, mamy takie pytanie. Mamy w internecie kanał, kręcimy dzisiaj film o Lipinach i czy miałaby pani, wyraziłaby pani chęć 2 zdania na temat tego miejsca powiedzieć do kamery? Ja mogę powiedzieć, ja jestem przygotowana na jakieś tam... Dobra, a jakbyśmy zamazali panią? No, zamazać możecie, a nie tam, żeby mi tam... Jak panią zamarzamy, będzie git, no, tak? No, bo nie, po co? Nawet możemy dźwięk pani zmienić głos. A głos to ja tam smolę, ja ich smolę, ja tu jestem 22 lata. Pani ma głos, to może Ja ostry. Właśnie jak się zmieniły Lipiny przez ten okres czasu? No, nie na pewno nie na lepsze, trochę na gorsze. No, Na gorsze tak, nawet? no, Lipiny się zrobiły, ze względu na mieszkania, to się Lipiny zrobiły na gorsze. Mieszkania są zniszczone, a PGL nawet nie ma za bardzo jak to robić. Zaniedbane to było od początku, bo zaniedbane były dachy i to cały czas to powtarzam, bo jakby były dachy robione rynny, to te domy stoją. Dostała się woda do piwnic, od piwnic idzie w mury i tak, siadają. Drugie, społeczeństwo nie płaci, też się nie ma co dziwić, nie płacą. Oni za telefon zapłacą 300, 200, więcej, bo mają to, ale za czynsze nie. A jednym słowem, Co? Lipiny są bezpieczne czy nie? Wie pan co, znowu tak się nic nie dzieje, jak ludzie troszkę przesadzają. W każdym Warszawie jest, siostrę miałam, jeździłam, dziadostwo, w Katowicach, Bytomiu, są dzielnice takie. Nie ma znowu tak, żeby było tak strasznie, żeby jeden drugiego się bał. Tym bardziej, niech ludzie nie przesadzają, jeden drugiego zna. Także tu tak nie ma, żeby się jeden drugiego bał, bo jeden drugiego zna, bo tu jest taka jak w rodzinie, jak ja to mówię. I właśnie to chyba jest nawet lepsze, jak jeden drugiego zna, wszyscy Tylko wie są pan, rodzinie, ja mówię w każdej rodzinie są konflikty. z mojego to wiadomo. punktu widzenia, bo ja się nie boję i oni wiedzą do mnie, Michał wyklepie, jak mi nie pasuje, czy młody, czy stary, czy baba, czy co, jak mi przekroczy granicę, koniec. Ale może i to wszystko zależy od głowy. Jak w głowie się ludzie poukładają, Lipiny złe, ale Lipiny przecież mieszkają naprawdę i sędziowie i tego. Fakt, że ta strona jest zniszczona. To jest fakt, zniszczona bardzo. Pozabijane, po to, po zniszczone, to nie da się ukryć. To nie da się ukryć, jest zniszczone. Ale tamta strona, ludzie normalnie mieszkają i masę ludzi tu normalnych. Czego ludzie normalnie mają cierpieć na tym, że Lipiny takie ostrakie? Nie jest tak znowu. Parę takich elementów, że chodzą kraść. On nie pójdzie do rejonu. Czemu to kradniesz? Ale to w każdej Czemu to kradniesz, tak jak tyle jest roboty? Nie, bo on woli, bo przecież nam też kable z internetu kradli. Jeszcze jedna babka krzyczy przez okno, panie, i to 14 południe. On się tego ryczy, ty zostaw, bo ta sagada, kable, nie kradnij tego. A nie przeszkadzaj mi pani w pracy. Wie pani co? Dziękujemy pani bardzo. Także nie ma źle, jest jak jest. No, trochę tych młodych przesadzają, bo oni by się mogli wziąć za robotę, bo naprawdę mogli. To jest to złodziejstwo, to jest trochę teraz nagminne, dlatego ludzie się boją, bo młodzi nie chcą się robić. wolą kraść niż kradną. Bo kradną dużo, to trzeba przyznać. Skąd by się są panowie, bo ja nie wiem.
Co, z Warszawy? Tak. No tam też dziadostwo, jak widziałam, ta jedna tam. Tak, no właśnie. To jak właśnie. sobie pani pisze w internecie, na YouTubie, to będziemy. Tak, dobra. Lipiny również mają czym się pochwalić, a mianowicie teraz pokażemy wam francuski mural. I pewnie zastanawiacie się, co robi francuski mural na Śląsku w Lipinach. A mianowicie w latach 90. kręcono tutaj francuski film, o którym zapewne niebawem pokażę wam na przebitkach tutaj Kuba, więc wszystko będziecie widzieć. No i to jest ten mural. Co to za wiadomość? Zamknięte, ale jest odczyt wodomierzy, to nie? A, spoko. Mam 22 lata na Lipinach mieszkam. A gdzie pan wcześniej mieszkał? Na osiedlu powyżej 25 lat. Aha. Na Chropaczowie. I pan powie, jak się panu tutaj żyje? Czy tutaj jest rzeczywiście niebezpiecznie, tak jak mówią? Czy to jest po prostu gadanie, a normalnie można tutaj chodzić w nocy, nic się nikomu nie stanie? Myślę, że z tym niebezpieczeństwem to jest tak. Za dużo ludzi nie pracuje i chodzą po prostu, kradną tam, gdzie mają możliwości, obierają po prostu garaże, pomieszczenia. No tak. Niejednokrotnie na własnej skórze się przekonałem. Że pana też okradali? Bardzo dużo razy. No i niestety są sąsiedzi, którzy to robią. A, czyli to nawet Bo zdarzyło się nawet, że sąsiad, który mnie ukradł, zapomniał, gdzie już kradł, bo to jest jego zawód i przyszedł mi moje rzeczy sprzedać. To już było całkiem zabawne. No to tak, rzeczywiście. No ale to w takim razie, czemu pan się stąd nie wyprowadzi? Jest to panu dobrze, czy... Mi jest dobrze, z innego może powodu. Mam samochody, mam duży plac, bo mieszkam tu opodal. Mam już taki lokal, w którym takim mogę sobie coś przytrzymać, trochę przyhandlować, bo trudniej się opróżnianiem różnych tam mieszkań, innych rzeczy. Dużo z tego sprzętu się sprzedaje, mam to gdzie trzymać. No to tak, czyli z tego... A pan rozumiem, że idzie ptaszki nakarmić? Ptaszką też znajdę coś, bo to jest, ludzie wyrzucają chleb, no, niektórzy wieszają. Dziwi mi tak, bo mnie wszyscy wieszają. Aha, no to tak wystawiają. Dobra, kolejne pytanie, to niech pan mi powie, jak tutaj się żyło właśnie te 20 lat temu mniej więcej i czy jest różnica, czy teraz jest lepiej, czy wtedy było lepiej? No, tak mi trudno powiedzieć. Ja uważam, że finansowo jest teraz lepiej. Choć ci, co nie pracowali, to nadal nie pracują, bo to im zawsze było jakoś. Czyli dla nich to zawsze to dla samo, nich to nie? samo jest zawsze. Tak. I No, w takim razie może jeszcze pan mi powiedzieć, czy tutaj rzeczywiście widać tą biedę ze względu na to, że nie ma gdzie pracować, czy ci ludzie po prostu nie chcą pracować, a pracy jest dużo? Uważam, że nie chcą pracować, bo skoro ja potrafię znaleźć te zajęcie, gdzie już nie musiałbym go szukać, bo jestem emerytem, to uważam, że ludzie nie chcą pracować i znam dużo takich ludzi, którzy po prostu Wolą kraść? wolą kraść, jak pracować. Serdecznie dziękuję. No ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Więc tak, norma emisji tutaj dwutlenku węgla i szkodliwych przekroczona 10-krotnie. Nie śmieję się, bo wiesz, podobno mieli latać, badać dronami. Ale słuchajcie, w tym momencie udamy się do... Przejedziemy sobie koło kościoła, bo chcemy też nawiązać trochę do tego tematu, a następnie udamy się na tą nowszą część, znaczy nowszą, na tą niby odremontowaną stronę Lipin. Także z powrotem do urbexowozu i widzimy się już pod kościołem. Dotarliśmy do parafii w Lipinach. Ten kościół ma 150 lat, powstał w 1872 roku. Ale dlaczego wam o tym mówię? Ano mianowicie chodzi tutaj też o Boże Ciało, o którym już wspominałem w odcinku. Ta dzielnica, no z tego co nam się udało wyczytać, jest bardzo religijna, przynajmniej kiedyś była, nie wiem jak to wygląda obecnie w tych czasach. Natomiast jeżeli obrócimy się od kościoła, bo to jest generalnie zabytek, tak, to zobaczycie znowuż tą główną drogę. I teraz tak, po tej stronie mamy te pseudo-niebezpieczne Lipiny, a po tej stronie mamy odnowione Lipiny. I prawdopodobnie tamta strona, biorąc pod uwagę, że już ją remontują, będzie wyglądać za jakiś czas jak tamta. Ale to jeszcze nie koniec tego filmu, bo słuchajcie, pójdziemy teraz tam, zobaczycie jak wyglądają domy, które zostały odnowione. Więc widzimy się w tej lepszej stronie Lipin. Po tej lepszej stronie Lipin. Miło was zobaczyć! Uwielbiam filmiki wasze, siemanko, cześć! Specjalnie przyjechał się z nami przywitać. Będziesz na odcinku, może być? Słucham? Będziesz na odcinku, może być? Jasne, dzięki. Pozdrawiam. Zobaczcie, zatrzymał się na środku, żeby przybić pionę. I dojechaliśmy, tutaj już się miesza trochę stare z nowym, bo zobaczcie, te budynki
Są Typowe już takie z lat 70. Tak, można taka powiedzieć, wielka wielkie płyta. płyty. No. Ale zobacz, styropian jest, co nie? Ciekawe, czy mają tą, jak to nazywa? Ogrzewanie centralne. Centralne ogrzewanie. Sądzę, że już w tym momencie w tych blokach tak, więc i przede wszystkim widać różnicę pomiędzy tą lewą, można powiedzieć, stroną, w której byliśmy, gdzie rzeczywiście te bloki prawie się rozpadały, a tą stroną, gdzie one wyglądają już jak chyba w każdym polskim mieście, gdzie no, nie ma wiem, wielkiej różnicy. Czy te, które są teraz za wami, to jak się to nazywało? Familoki właśnie. To wszystko się nazywa familoki, bo to są mieszkania, które były dla robotników jeszcze tam, wiesz, przed wojną, w latach 70. w familokach mieszkali robotnicy. Nie, przed wojną. Familoki są stricte przed wojną robione. No dobrze, ale w nich mieszkali robotnicy. Tak. Niech mu będzie. Zweryfikujcie to. No to już wyglądają jak takie normalne budynki, co nie? I właśnie dlatego mówią, że to jest ta jakby ta nowsza strona. O, to są, tu masz te odremontowane. No. Nie wyglądają aż, uważaj, nie jedzie jakiś samochód? Jedzie, ale zdążyliśmy. Wiecie, budynki po tamtej stronie ulicy też mogą wyglądać tak jak po tej. To jest kwestia tylko finansów, ale widać, że na przykład, to jest to, co powiedziała ta pani w sklepie, że największy problem był z dachami. No przez dziury w dachu woda napływała po prostu do budynku, no i z czasem on zaczął popadać w erozję. Natomiast ta część tutaj już jest częścią odnowioną i mamy żywą nadzieję, że całe Lipiny będą wyglądały jeszcze lepiej niż ta prawa, niby lepsza strona. I tutaj kończy się nasza wyprawa po najbardziej niebezpiecznej dzielnicy w Polsce. No właśnie z tym niebezpieczeństwem, słuchajcie, ocencie sami, chodzimy tu już jakiś czas i w sumie jest naprawdę super. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać, bardzo wam dziękujemy. I pamiętajcie o tym, że jeżeli macie jakieś jeszcze bardziej niebezpieczniejsze dzielnice w Polsce, chociaż jeżeli to była najniebezpieczniejsza, Jedna z najbardziej. to chyba już nie ma takiej, ale jeżeli by była, no to chętnie się tam wybierzemy. Dziękujemy wam za dzisiaj, pamiętajcie o subskrypcji i dziękujemy temu państwu, bo to dzięki wam możemy realizować nasze filmy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!